Nie będę tu oczywiście opowiadał historii tego harcerstwa, bo tu by trzeba zacząć opowiadać właśnie historię jego rozbijania i niszczenia tego jego autentycznego nurtu, w którym to niszczeniu wielu tradycyjnych instruktorów współpracowało, bo oni w ogóle bardzo lojalistyczni byli. To harcerstwo, ten związek harcerstwa był tak zbudowany wychowawczo na lojalistycznie, co się nam znowu banderowcom bardzo nie podobało. Takie dyskusje, byśmy stali na stanowisku konstytucji drużyny, bo nasze dzieci pisały konstytucję, same stanowiły prawa. Myśmy samo stanowili prawo i toczyli spór z Kamińskim, który uważał, że prawo powinno być od góry nadane. Ja rozumiem, o co mu szło. Jemu szło, choć tego nie mówił do końca, o przeciwstawienie się relatywizmowi moralnemu. Ale samo stanowienie praw nie ma nic wspólnego z relatywizmem moralnym. I tej dyskusji myśmy wtedy, zresztą szkoda, nas nie było stać na to, żeby ją postawić. Zamaliśmy byli, a on nie chciał o tym mówić. Natomiast pamiętam, że jako argumentu powiedział do nas, być może to, co tutaj druh Jacek mówi o budowaniu konstytucji, to może jest dla rewolucyjnego ruchu, jak on mówi, słuszne, ale minister oświecenia publicznego i minister obrony będzie zawsze po naszej stronie, a nie po waszej. I pamiętam, jak nasi welterowcy, bo to z naszymi dziećmi, z naszym kręgiem instruktorskim się toczyła ta dyskusja, krzyknęły, oczywiście, a my nie chcemy wcale się z nimi zgadzać. W każdym razie stopniowo następowało niszczenie tamtego nurtu i myśmy w tym niszczeniu udziału nie brali, żeśmy się dość szybko połapali, że to jest niedobrze, że tu się w ogóle źle dzieje. I bardzo ostro przeciwstawialiśmy się lansowanej przez władzy organizacji szarwarkowo-akademijnej, bo taki był model władz. Taka państwowa organizacja przy szkole, która urządza akademię, defiluje ku czci różnych świąt i wykonuje różne prace społeczne. Przeciwstawialiśmy się temu z całą mocą, ale siła tarcia była przeolbrzymia. Tu część instruktorów tradycyjnych harcerskich odeszła z Kamińskim na czele. Część bardzo ostro na to szła i to popierała. W tym okresie ja wymyśliłem system harcerski, który miał się temu przeciwstawić. Miał to być system stawiający właśnie na demokrację, na samorządność programową, na to, że dzieci same wybierają sobie zadania, przy czym przyjęliśmy w tym systemie taką zasadę, że pierwszy rok zastęp pracuje dla siebie, drugi rok dla drużyny, a dopiero w trzecim wolno mu działać na rzecz poza drużyną. Szło właśnie o zatrzymanie tego całego szarwarku, tych wszystkich akademii i zbierania śmieci w parku miejskim. To była kompletna utopia, ponieważ nie można przeciw instruktorom budować systemu, który powstrzyma naturalne dążenia instruktorów, a instruktorzy premiowani od góry za szarwarki i akademię chcieli, i w dodatku już etatowi w olbrzymiej masie, chcieli szarwarków i akademii. Więc pomysł, że ja ich systemem powstrzymam, był naiwny. Natomiast w ogóle nie zdałem sobie sprawy, że oni systemu użyją do rozbijania tradycyjnego harcerstwa, choć Kamiński mi to opisał. Ja wierzyłem w swoje możliwości, bo związek kierownictwo związku przyjęło system i zaczęło go używać do rozbijania tradycyjnego harcerstwa, przeciwko czemu ja w drużynie protestowałem, wyleciałem w związku z tym. A system jeszcze przez jakiś czas wprowadzono beze mnie, a potem z niego zrezygnowano. Jeśli więc jestem odpowiedzialny za to, co się stało, to w takim stopniu, w jakim odpowiedzialny jest Marks za komunizm, Nietzsche za faszyzm. I jakoś odpowiedzialny się powinienem czuć, uważam. Znaczy teoretyk nie może się zwolnić z odpowiedzialności za to, co z jego teorią się robi. Zarazem nie wydaje mi się, aby mądre było w społecznym, aby społeczeństwo taki rachunek wystawiało twórcom, dlatego, bo myśleć na próbę należy, tylko działać na próbę nie wolno.